Dzień dobry, nazywam się Maciej Boryczko, a to jest Studio Gesell. Wyobraźcie sobie, że kupiliście działkę pod wymarzony dom, ale okazuje się, że nie macie do niej dojazdu. Albo że przez waszą działkę przebiega linia energetyczna, której nie możecie ruszyć. Co wtedy? Tu właśnie wkracza służebność. Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala korzystać z cudzej nieruchomości w określonym zakresie. Nie daje pełni praw, jak własność, ale umożliwia na przykład przejazd przez działkę sąsiada. Rodzaje służebności. Gruntowa, na przykład prawo przejazdu przez działkę sąsiada. Osobiste, na przykład służebność mieszkania dla rodzica po darowiźnie. Przesyłu, na przykład linie energetyczne, gazociągi przez działkę. Przykład z życia. Na mojej własnej posesji ustanowiona jest służebność. Przez działkę przechodzą kable energetyczne prowadzące do skrzynki z licznikami i bezpiecznikami. Technicznie to punkt przyłączeniowy, często nazywany zewnętrzną rozdzielnią. Sąsiad ma prawo dostępu do tej skrzynki oraz do kabli, które przez moją działkę biegną. W moim przypadku nie chodzi o służebność przesyłu. Nie jestem przedsiębiorcą przesyłowym, lecz o służebność gruntową. Sąsiad ma prawo dostępu do skrzynki elektrycznej i kabli, które znajdują się na mojej działce. To rozwiązanie typowe dla relacji sąsiedzkich, gdzie infrastruktura techniczna musi być współdzielona. Jak ustanowić służebność? Służebność można ustanowić umownie, najczęściej za wynagrodzeniem lub przez sąd, na przykład gdy potrzebna jest droga konieczna. Jaka cena? W przypadku służebności ustanawianych umownie, strony najczęściej ustalają wynagrodzenie za jej ustanowienie. Z mojego doświadczenia wynika, że cena takiej służebności jest ustalana indywidualnie i nie istnieją jednoznaczne ustawowe kryteria jej wyliczenia. W praktyce zależy ona od wielu czynników: lokalizacji, zakresu ograniczenia prawa własności, znaczenia służebności dla nieruchomości władnącej oraz negocjacji między stronami. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub rzeczoznawcą, aby właściwie oszacować wartość służebności i zabezpieczyć swoje interesy. Okoliczności wpływające na cenę. Służebność gruntowa, np. przejazdu czy przechodu, zazwyczaj wyceniana na podstawie wpływu na wartość nieruchomości. Służebność przesyłu, często ustalana w oparciu o stawki rynkowe za zajęcie gruntu przez infrastrukturę, np. linie energetyczne czy rury. Służebność osobista, np. prawo do zamieszkiwania, może być wyceniana według wartości czynszu najmu. Powierzchnia i lokalizacja. Im większy obszar objęty służebnością, tym wyższa cena. Lokalizacja, np. Warszawa versus teren wiejski, ma istotny wpływ na wartość. Stopień ingerencji w nieruchomość. Czy służebność ogranicza korzystanie z nieruchomości? Czy powoduje utratę wartości? Czy wymaga fizycznego dostępu, czy tylko przeprowadzenia instalacji? Czas trwania służebności. Jednorazowa opłata versus opłata cykliczna, np. roczna. Służebność ustanawiana na czas nieoznaczony może być droższa niż czasowa. Rynkowe stawki i orzecznictwo. Sądy często posługują się opiniami biegłych i porównaniami do podobnych przypadków. W przypadku służebności przesyłu istnieją tabele stawek, np. w zależności od rodzaju urządzenia i klasy gruntu. Negocjacje między stronami. Cena może być efektem kompromisu, szczególnie gdy służebność jest ustanawiana umownie. Koszty dodatkowe. Koszty geodezyjne, notarialne, wpisy do księgi wieczystej, opinie rzeczoznawców. Dlaczego służebności są potrzebne? Służebności regulują relacje sąsiedzkie, umożliwiają dostęp do mediów, drogi, infrastruktury. Są kluczowe w inwestycjach i mogą wpływać na wartość nieruchomości. Bardzo dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał Studio Gesell, aby być na bieżąco z filmami od nas. Na ekranie i w opisie filmu dostępny jest adres kontaktowy. Zapraszamy do kontaktu. Do zobaczenia.